Makarska. Dla większości to synonim parawanów, gofrów i walki o każdy centymetr cienia na plaży. Turyści statyści widzieli tylko pocztówkę, którą sprzedaje się każdemu. Ty zrobisz to inaczej. Zostawisz deptak pełen ludzi w klapkach i wyruszysz do miejsc, których nikt nie zna. Jesteś gotowy zdjąć klapki? Zaczynamy! Na Półwysep Świętego Piotra turyści statyści idą, żeby przypiąć kłódkę miłości i zrobić zdjęcie z pomnikiem świętego. Ty idź dalej, mini latarnię morską i zejdź na skały od strony otwartego morza. Tam, gdzie fale z furią uderzają o brzeg. To tutaj lokalsi odpoczywają od tłumów, ciesząc się pięknym widokiem. Usiądź na nadrzanym kamieniu, poczuj sól na twarzy i popatrz na horyzont. Widzisz tę potęgę wody? To jest prawdziwa Makarska. Port, który od wieków daje życie i je odbiera. Po odpoczynku w porcie wybierz się do wioski, o której istnieniu większość turystów nawet nie ma pojęcia. Kotyszina. Leży u stóp Biokowo, jakby przyklejona do skał. Jest tu ogród botaniczny, ale zapomnij o równo przyciętych alejkach. To dzika natura, którą ktoś tylko lekko okiełznał. Największy skarb? Wielka jaskinia wmurowana w ścianę klifu, która kiedyś służyła jako fortyfikacja przeciwko Turkom. Wejdź tam, dotknij zimnego kamienia. To miejsce pachnie historią i strachem dawnych mieszkańców. 0 biletów, 0 kolejek. A skoro spodobała ci się Kotyszina i kochasz miejsca z duszą, musisz odwiedzić Makar. Wejdź wyżej do serca wioski Makar. To stąd ludzie zeszli nad morze, gdy zrobiło się bezpieczniej. Dziś Makar to kilka starych domów i widok, który sprawia, że kolana miękną. Podczas gdy na dole ludzie walczą o miejsce w restauracji, wyznać tu starego gospodarza, który wystawia przed dom oliwę. Zapytaj go o drogę na szczyt. Ale nie po to, żeby tam wejść, ale żeby usłyszeć historię o czasach, gdy Makarska była tylko małą przystanią. Wracamy do Makarskiej, która już od 9 rano należy do turystów, ale o 5 rano do lokalnych rybaków. Idź do portu, gdy miasto jeszcze śpi. Zobacz, jak wyładowują skrzynie z tym, co Adriatyk oddał im tej nocy. To nie jest show dla gości. To ciężka, brudna robota. Poczuj ten zapach. Posłuchaj szorstkiego języka dalmatyńskiego. Kup kilo krewetek prosto z kutra. To będzie najlepszy posiłek, jaki zjesz na tej wyprawie, bo kupiony autentycznością. Skoro wstałeś tak wcześnie, masz czas, by odkryć kolejną perełkę Makarskiej. Kilka kilometrów na północ stoi okrągły betonowy kolos. To dawne uzdrowisko dla dzieci. Architektoniczny majstersztyk Jugosławii. Dziś totalna ruina. Wszyscy omijają to miejsce wzrokiem, idąc na plażę. Ty wejdź do środka. Światło wpadające przez wybite szyby graffiti i szum sosen. To pomnik systemu, który minął i dowód na to, jak szybko natura odbiera swoje. To miejsce daje do myślenia. Kolejny punkt warty uwagi to plaża Nugal. Tak, jest znana i oblegana, ale ty zrobisz to inaczej niż klasyczny turysta-statysta. Skup swoją uwagę na drodze przez las Osejawa, która do niej prowadzi. To labirynt ścieżek wśród sosen alepskich. Znajdź własną zatoczkę między skałami. Skocz do wody nago, jeśli masz odwagę. Poczuj tę wolność, której nie znajdziesz na plaży miejskiej, gdzie musisz uważać, żeby nie kopnąć sąsiada w głowę. Po dniu nad morzem wyruszamy w górę. Każdy pcha się na szklany taras Skywalk. Okej, widok jest fajny, ale to komercja w czystej postaci. Ty jedź dalej, aż do najwyższego szczytu, Sveti Jure. Ale po drodze zatrzymaj się na jednym z dzikich parkingów. Wyjdź z auta i odejdź 100 metrów od drogi. Zobaczysz krasowe lejki, dzikie konie i roślinność, która przetrwa wszystko. Tu poczujesz, że Makarska to tylko cienki pasek cywilizacji u stóp giganta. Tu poczujesz respekt. Makarska ma 2 oblicza. Jedno jest głośne, drogie i męczące. Drugie to, które ci pokazałam. Surowe, dumne i ciche. Wszystko zależy od tego, czy masz odwagę odwrócić się plecami od stratanu z pamiątkami. Zdejmij klapki. Następnym razem, gdy tu będziesz, nie szukaj najtańszego piwa, ale najstarszej ścieżki w górę, bo tam właśnie bije serce Dalmacji. Dzięki za wspólny czas. Widzimy się na kolejnym szlaku.